Któregoś wieczora siedzieliśmy z kolegą przy piwku i myśleliśmy, co tu można zrobić ciekawego z samolotem. I wymyśliliśmy, że jeszcze w sumie na zabytku nigdy nikt nie lądował samolotem. Jakieś bzdury o wojnie. Yeah. Cześć, witajcie w kolejnym Treneiro Vlog. Jesteśmy w Sopocie i pokażemy wam, jak to się stało, że Łukasz Czepiela wylądował tym oto pięknym samolotem na zabytku. Zabytkowe molo w Sopocie, ale my przenosimy się do Częstochowy, gdzie to wszystko się zaczęło. No to dotarliśmy, jesteśmy pod Częstochową na lotnisku i zobaczymy, co tu się będzie działo. Także jest standardowy samolot specjalny. No a tutaj Warter Aviation Carbon Cab. Zuzia, co ty robisz? Sprawdzam, czy dobry. Standard w życiu pilota. Smak paliwa lotniczego z rana. To jest najgorszy smak, jaki jest. O. Smaczne? Chcesz spróbować? To teraz przepytamy Łukasza z tego, jak to się wszystko zaczęło. Skąd ten pomysł? Któregoś wieczora siedzieliśmy z kolegą przy piwku i myśleliśmy, co tu można zrobić ciekawego z samolotem. I wymyśliliśmy, że jeszcze w sumie na zabytku nigdy nikt nie lądował samolotem. A molo w Sopocie mamy zabytkowe, piękne i na tyle długie, aby wylądować. Na nim stwierdziliśmy, więc czemu nie? Poszedłem z tym projektem do Red Bulla, zainteresowali się i robimy to. Również napięcie i aktualna pozycja, wysokość? A wszystko zaczęło się 30 lat temu. Miałem 6 lat, tata wziął mnie na pokazy lotnicze w Rzeszowie. Zobaczyłem właśnie wtedy pokaz akrobacji. Totalnie się w tym zakochałem. Powiedziałem, że to muszę robić. I przez ostatnie 30 lat konsekwentnie realizuję plan tego 6-latka. Zacząłem od sklejania modeli, latania takimi wolnymi modelami, puszczania ich. Coraz więcej przebywałem na lotnisku. Później stałem się tak zwanym szczurem hangarowym. Dzieciaczkiem, który tam siedzi i czyści samoloty i w zamian za to pod koniec dnia może ktoś go zabierze na przyjażdżkę. Ale super. Tak zacząłem latać jako bardzo młody nastolatek. Coraz więcej tych samolotów czyściłem i coraz częściej zacząłem latać. Później piloci zaczęli mi ufać na tyle, że dostawałem stery. W końcu w tym magicznym wieku 16 lat, kiedy było minimum legalne, żeby rozpocząć szkolenie lotnicze, rozpocząłem latanie na szybowcach. Tak, no po zdaniu matury miałem tak, no, jeśli chciałem latać, a nie stać mnie było na to. Niestety oboje rodzice bezrobotni, ciężka sytuacja i tak dalej. Musiałem znaleźć jakąś drogę, żeby latać. Jedyna droga, żeby to zrobić za darmo, to była uczelnia wojskowa w Dęblinie, szkoła Ogląd. Natomiast wtedy nie rekrutowali przez 3 lata ze względu na to, że przystąpiliśmy niedawno do NATO i mieliśmy nadwyżki w wojsku. Druga opcja, uczelnia cywilna w Rzeszowie, po drugiej stronie płotu na lotnisku. Natomiast żeby tam się dostać, trzeba było mieć opasową licencję samolotową, która kosztowała wtedy 20 000 złotych i była dużo poza moimi możliwościami. Więc zdecydowałem, że pojadę dalej zarobić te 20 000. Wyemigrowałem tam, jedyny legalny sposób to był jak pojechałem jako au pair, bo nie byliśmy jeszcze wtedy w Unii. Nie miałem wizy pracowniczej, nic, także pojechałem, bawiłem się z dziećmi. A jak one były w szkole, to pracowałem jako mechanik lotniczy na lotnisku, które było zaraz obok i w zamian za tą pracę jako mechanik pozwalali mi latać samolotami i szkolić się do tej licencji PPL. Ja myślę, że jestem świetnym przykładem tego, że jeśli się chce, to można wszystko i jak nie drzwiami, to oknem. Ja wtedy na lotnisku przeszedłem, było 20 chyba firm, przeszedłem 19 i do tej 20 naprawdę nie miałem ochoty iść. Byłem tak zrezygnowany, przyszedłem i pytam się, czy nie szukają kogoś do pracy. Zapytali się, co potrafię, mówię, że jestem mechanikiem. Dali mi śrubokręt do ręki. Kazali iść pracować z takim innym mechanikiem, żeby zobaczyć, co potrafię i tak dalej. Pod koniec dnia powiedzieli, dobra, to widzimy się jutro, dzięki. I tak się to wszystko zaczęło. Myślę, że wystartuję, pójdę w prawo i na tego klubu tutaj. Na tego klubu tu będzie. Jaka jest tam największa trudność na molo? Podejście z iglicy, bo ją nie widać tak dobrze. Także no, ten oblecenie restauracji jakby i wejście na centralną do mola.
No i później utrzymanie samolotu centralnie na pasie. Ze względu na to, że mamy chyba margines koło 1,5 metra w lewo, w prawo tylko. 1,3 chyba. Co jest bardzo, bardzo małym marginesem, jeśli chodzi o lotnictwo. To jest wbrew pozorom dobre ćwiczenie, bo wiemy co się stanie jak... No dobra, to pierwsze testy za nami. Łukasz, co się teraz dzieje? A, ty oglądasz Salaski na tym. Roztankowujemy samolot, żeby był trochę lżejszy. Wczoraj miałem dostawę paliwa, także wszystkie samoloty były zatankowane na full. Także w karbonie do pierwszych prób mieliśmy 175 litrów paliwa. O, to mógłbyś chyba polecieć stąd do Norwegii. Do Norwegii. Do Norwegii, tak. Także musimy spuścić z niego 100 litrów, żeby samolot był dużo lżejszy. I będziemy kontynuować drugą serię prób na lżejszym samolocie, żeby odwzorować jak najbliżej to, co będzie na molo. A jak teraz? W ogóle jak się czujesz po tych próbach? Nie, no spoko, trochę cięższy samolot inaczej hamuje, ale i tak mieściliśmy się w wszystkich założonych parametrach. Za każdym razem przyziemienie było na centralnej i zatrzymywaliśmy się na 100 metrach, gdzie dostępnych będziemy mieli 200. Także mamy duże zapasy bezpieczeństwa i spoko. Trwa briefing, także wszystkie szczegóły techniczne, wszystkie scenariusze, możliwe podejścia i tak dalej są omawiane. To jedno pytanie. Ekipa WOPR-u dzień wcześniej chciałaby zobaczyć samolot i z samolotem spędzić kilka chwil, pewnie też z Łukaszem, dogadać nam szczegóły. Te latarnie jeszcze tutaj dwie też demontujemy. Przygotujemy się po prostu na podejście z tej strony i z tej. Tak przygotujemy, zdecydujemy w momencie, kiedy będziemy to widzieć. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dokładnie, wiesz, jak będzie wiało stąd, a tu nic nie będzie, to fajnie oczywiście stąd. I tak dalej, jeśli nie możesz tam wkomponować tak. No ja sobie zarezerwowałem już ten urlop. Jedyne co mnie może powstrzymać to pogoda. To, widzicie, jest wiatr! Jest wiatr, jest dużo wiatru. Wszyscy na nas czekają. Wszystko tajne rzeczy. Tajne. Naprawdę są tajne rzeczy. Dobra, to właśnie zakończył się finałowy briefing przed tym projektem i wygląda na to, że wiatr, którego się tak obawialiśmy, no nie jest powodem, dla którego mielibyśmy tego nie robić, także... Trzymając się co do pół metra w osi centralnej z bocznym wiatrem, który jest prognozowany, będzie bardzo trudne technicznie, wymagało trochę tańca na sterach, ale no, jakby było łatwe, każdy by zrobił. Poranek, idziemy na wschód słońca na molo. Ten dzisiejszy projekt jest wynikiem pracy tak dużej liczby osób, że w życiu bym na to nie wpadł. Służby ratunkowe, sokolnicy, youtuberzy, ekipa zabezpieczenia. Naprawdę to niesamowite, jak jedno lądowanie ilu różnych tak naprawdę przygotowań wymaga. Teraz ja się przesiadłem na mój radziecki obiektyw i połapię trochę pracy służb. A tam za mną, tam, widzicie jeszcze wózek z watą cukrową, który jest też ważnym punktem całego tego wydarzenia, no bo w końcu po coś Łukasz tutaj ląduje na tym molo. Nie tak po prostu, żeby sobie wylądować przecież, of course. Czujesz również napięcie. Jak była pozycja, wysokość? My gotowi. Zgłaszam zajęcie do 3.
Jaki wiatr podaje, bo trochę turbulencji jest. Aktualnie 5,8 węzłów. Informacyjnie dla wszystkich. Na ziemi jesteśmy tutaj gotowi, więc po starcie drona możecie wykonywać. Dobra, to proszę o zgodę na start. Okej, zanim Łukasz będzie lądował, oczywiście musi wykonać jeszcze testowe zejście, czyli takiego low passa nad molo, żeby ocenić, czy na pewno to wszystko wygląda tak, jak sobie to wyobraził, i właśnie się przygotowujemy do tego pierwszego przejścia. Panowie, ja mam taką olbrzymią prośbę, to się nagrywa, was jest tam 2. Dobra! Musi zostać tam jedna osoba przy tym wózku. Informacyjnie dla wszystkich, na ziemi jesteśmy tutaj gotowi. Kręć tą watą, po prostu kręć tą. Przepraszam. Krzyki, naprawdę napięcie jest dość konkretne. Lądowanie z dymem czy bez? Z dymem czy bez lądowanie? Dymem, smoka. Wojtek, wszystko? Simon? Chłopaki? Nie podchodzę do lądowania. I wykonuj z uwagą. Na swoich miejscach, czekamy do odwołania, wszystko się filmuje. Poczekajcie, bo powiem, teraz będzie ujęcie z drona, centralnie na dno. Łukasz, możesz odwracać. No ludzie, co za w ogóle chill. Ale wiesz, że nie wziął piątaka na watę? No teraz jeszcze sesja foto. Przekazywanie waty nastąpiło już wielokrotnie. Wszyscy oblizują palce. Dobra, wiatr się trochę nasilił, więc Łukasz musi już naprawdę zbierać się i startować jak najszybciej, no i ruszać! Lądowanie, przelot pod molo. Tak, Łukasz klasycznie jeszcze postanowił przelecieć sobie boczkiem nad molo, także cóż, z tego miejsca kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam podobał się backstage projektu Red Bull Molo z Łukaszem, Marysią i całą ekipą. Najgrubszy projekt, w którym braliśmy udział, także... Także wow, naprawdę grubo. Dajcie im za to lajka pod tym filmem i komentarz, że Łukasz rządzi. I widzimy się w kolejnym Treneiro Vlog. Cześć. Tak, wszystko było bardzo bezpiecznie, bardzo fajnie.